Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj mam dla Was oczywiście odcinek o grze Silent Hill. Silent Hill może nie jest już tak starą grą jak wiele innych tytułów, które opisywałem, ale nadal jest, można powiedzieć, należy do kanonu klasyki gier, no nie tylko komputerowych, ale i oczywiście konsolowych. Gra, którą posiadam, ciężko nazwać, że ona jest w Big Boxie, ponieważ pudełko no takie było pseudo Big Box. Niestety pudełko jest troszkę zniszczone, ponieważ te pudełka od Silent Hilla no, były bardzo niskiej jakości, muszę przyznać, i parę razy mi się na nim chyba usiadło. Tak ono wygląda. Też z taką otwieraną klapką. Tym razem też w odróżnieniu od całej tej idei To było grane, gdzie opowiadam zazwyczaj na samym początku o pierwszej części. Tym razem o pierwszej części Silent Hilla nie opowiem z tego względu, że pierwsza część Silent Hilla wyszła tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation i zarezerwuję sobie opowiedzenie Wam o niej, o filmach To było grane poświęconą grom konsolowym. To seria, od którego już myślę od dłuższego czasu, ale jakoś nigdy nie mogę się zebrać, żeby ją w końcu uaktywnić, że tak powiem. Także pierwszą częścią, o której Wam powiem, będzie Silent Hill 2. Czym jest Silent Hill? Silent Hill ignoranci zazwyczaj twierdzą, że jest to taki klon Resident Evil. No, trudno się zgodzić z takim rozwiązaniem, z takim stwierdzeniem, gdzie Resident Evil jest typowym horrorem, takim wzorowanym na horrorach klasy B. Natomiast Silent Hill to bardziej taki horroro-thriller psychologiczny. I wierzcie mi, że walka w Silent Hillu odgrywa bardzo, można powiedzieć, marginalną rolę. Głównie skupiamy się na samym klimacie gry. Silent Hill w odróżnieniu od Resident Evil postawił na całkowicie grafikę generowaną w czasie rzeczywistym. O ile Residenty, tak jak mówiłem wcześniej, były opracowane na zasadzie prerenderowanych teł, natomiast Silent Hill wszystkie tła, wszystkie postacie były trójwymiarowe. I to też się tyczyło pierwszej części Silent Hilla, co było dosyć, można powiedzieć, takie obciążające konsole. Resident w sumie nie miał zbyt dużych wymagań, bo tylko postacie były trójwymiarowe, a tutaj było całe środowisko w 3D, podobnie jak w pierwszym Metal Gear Solidzie. Niemniej jednak Silent Hill 2 jest uważany za jedną z najlepszych części Silent Hilla. Zgodzę się z tym, aczkolwiek bardzo mi się podobała też 4, The Room, która przez wielu fanów jest tak jakby troszkę traktowana po macoszemu i troszkę jaka gorsza część, ale 4 była naprawdę fantastyczną grą. Kiedyś oczywiście o niej sobie opowiemy. Zaczniemy od 2. Co ciekawe, każda część Silent Hilla właściwie ma nowego bohatera i oni raczej jakoś z poszczególnymi bohaterami serii ta gra się nie łączy. Każda jakby stanowi odrębną całość i tak jest tym razem. W 2 Silent Hilla wcielamy się w Jamesa Sunderlanda, któremu umarła żona, ale dostaje od niej list. Co ciekawe, dostaje list od zmarłej żony, że ona czeka na niego w miasteczku Silent Hill. I my udajemy się do tego miasteczka, żeby rozwikłać tajemnicę tego listu. W czasie naszej podróży po miasteczku, gdzie odwiedzimy wiele takich miejscówek, jak na przykład szpital, więzienie, natykamy się na parę osób, które też są zagubione w miasteczku Silent Hill i można powiedzieć, że nie ma tutaj tego typu interakcji, co w grach przygodowych, bo zazwyczaj spotkanie z nimi ogranicza się do jakiegoś cutscenki z rozmową, która pcha akcję do przodu. Niemniej jednak w większości czasu spacerujemy samym Jamesem po miasteczku Silent Hill. Co ciekawe, w miasteczku przez cały czas, właściwie przez większość czasu, miasteczko jest spowite gęstą mgłą i to jest właśnie pierwsza część, pierwszy taki plus całej gry, że naprawdę ta mgła dodaje nam niesamowity klimat. Co ciekawe, mgła została wykorzystana przez firmę Konami w zupełnie w innym celu. Ona oczywiście dodaje klimatu takiego osamotnienia i klimatu takiego tajemniczego miasta, ale mgła miała za zadanie to, żeby konsola mogła
dała radę wyliczyć całą tą grafikę i mgła to była na zasadzie clippingu, czyli clippingu kamery, że było renderowane tylko to, co było widać, a to, co było poza oczywiście mgłą, no to już było niewidoczne, więc konsola tylko przeliczała te fragmenty, które aktualnie były dla nas widoczne, czyli jakieś 15-10 metrów w przód. I tutaj właśnie dochodzimy do kolejnego elementu, czyli grafiki. Słuchajcie, gra wydana w 90, zerknę, żeby się nie pomylić, w 99 roku, 14 lat temu, nadal wygląda bardzo, bardzo dobrze. Mówię o wersji PC-owej, ponieważ wersja na PlayStation nie wygląda tak dobrze jak wersja PC-owa. I muszę przyznać, że naprawdę nie odrzuca. Co ciekawe, grafika nie jest zła, pociągnięta jest odpowiednim filtrem, takim noise'em i postacie i tła, wszystko wygląda nadal dobrze. Gra się zupełnie nie zestarzała i nadal wygląda bardzo dobrze. I naprawdę to było dla mnie wielkie zdziwienie. Co ciekawe, fantastycznie prezentują się scenki renderowane. Słuchajcie, jest to jedno z najlepiej w tamtych czasach jedne z najlepiej wykonanych postaci na 3D i muszę przyznać, że dzisiaj nawet je oglądając wyglądają one nadal bardzo, bardzo dobrze. Konami zastosowało pewną sztuczkę, mianowicie operowanie światłem i ostrymi cieniami, aby ukryć to, że te postacie są renderowane na komputerach i muszę przyznać, że to się udało i jak dla mnie nadal te postacie do Mistrzostwo Świata, nie jest to może oczywiście Liga Final Fantasy, ale muszę przyznać, że po 13 latach te rendery nie odrzucają. Obejrzyjcie na przykład intro dzisiaj z pierwszego StarCrafta, a zobaczcie, o czym mówię, że tamto intro, które kiedyś rzucało na kolana, dzisiaj to wzbudza po prostu uśmiech politowania. Natomiast w Silent Hillu no czegoś takiego, słuchajcie, się nie odczuwa. Tak jak mówiłem, Silent Hill jest grą psycho, można powiedzieć thrillerem. Jest to standardowa gra, taka przygodowa, gdzie zbieramy przedmioty, używamy przedmiotów. Opcjonalnie możemy walczyć z wrogami. Wrogowie to nie na jakieś zombie, ale dosyć takie koszmarne stwory wyciągnięte z jakichś koszmarów. Takim elementem spójnym wszystkich chyba Silent Hillów były takie w szpitalu, tu się pojawiają pierwszy raz w szpitalu siostry szpitalne ze skalpelami. One chyba, te siostry się pojawiały w każdej części Silent Hilla, one były takie dosyć kultowe. Co ciekawe, walka jest opcjonalna i częściej lepiej uciec przed walką niż faktycznie walczyć. James, nasz główny bohater, nie jest komandosem, nie jest wyćwiczonym jakimś wojakiem i walka z jednym wrogiem trwa dosyć długo, ponieważ no, on musi się troszkę namachać, jeżeli mamy tylko rurkę, żeby ubić tego stwora, także lepiej po prostu jest uciekać. No i przede wszystkim używanie przedmiotów. Tutaj po latach, teraz gdy grałem drugi raz w Silent Hilla 2, muszę przyznać, że gra jest bardzo prosta i liniowa tak naprawdę. Jeżeli mamy jakieś miejsce, gdzie mamy coś do użycia, no to gdzieś niedaleko znajdziemy ten przedmiot, który musimy użyć, ale elementem, który wprowadza troszkę takie błądzenie, jest to, że są dosyć rozległe mapy, trzeba przyznać. Jeżeli wchodzimy na przykład do szpitala psychiatrycznego, który ma chyba 3 piętra, o ile dobrze pamiętam, czy to był hotel, no to już troszkę trzeba nabłądzić po tym szpitalu, żeby znaleźć te elementy, potem wrócić, w międzyczasie jeszcze unikając tamtych stworów, także no muszę przyznać, że zostało to całkiem zmyślnie zaprojektowane. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć odnośnie Silent Hilla? Aha, muzykę w grze skomponował Akira Yamaoka. Co prawda nigdy nie zwracam w grze uwagi za wielkiej na muzykę, ale tym razem Akira Yamaoka naprawdę stworzył niesamowity soundtrack. Soundtrack, który no musi się podobać. Nie jest to dubstep, nie jest to hip-hop, ale spokojna muzyka, która naprawdę potrafi współgrać z klimatem miasteczka Silent Hill. Naprawdę muzyka najwyższa półka i pamiętam, że w trzeciej i czwartej części także muzyka stała na najwyższym poziomie. Natomiast w dwójce jest to naprawdę dobry soundtrack. Oczywiście mogliście się zapoznać też z Silent Hillem w edycji Remastered na PlayStation 3 i na Xboxa. Były tam dwie części, Silent Hill 2 i Silent Hill 3. Taka ciekawostka, jest to uważana za najgorzej zremasterowaną grę z tej całej serii. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ta wersja remasterowana była zrobiona na podstawie wersji PC-owej, czy na tej wersji z PlayStation 2.
ale zdecydowanie wersja PC-towa jest lepiej wykonaną grą niż te wszystkie tamte na PlayStation 3 i na PlayStation 2. Wygląda po prostu o wiele, wiele lepiej. Co ciekawe, można ściągnąć też odpowiedni patch, który uruchomi nam grę nawet w 1920 na 1080 i wtedy gra naprawdę dostaje jakby dodatkowego kopa. No dobrze. Słuchajcie, zobaczmy co jest w pudełku. Tak jak mówiłem, pudełko nie jest typowym big boxem, jest to takie małe pudełko. W środku, oprócz instrukcji Silent Hill, pierwsza taka znamienita rzecz, która będzie potem w kolejnych częściach Silent Hilla kontynuowana, mianowicie, słuchajcie, gra jest w czarnych kopertach. Co ciekawe, nie jest w pudełku, jest w czarnych kopertach i w trzeciej części Silent Hilla i w The Room to jest kontynuowane. Są po prostu czarne koperty. Dosyć niespotykana sprawa. No ale tak to właśnie wtedy wyglądało. Słuchajcie, na koniec fundamentalne pytanie, czy Silent Hill nadal potrafi nas przestraszyć? Słuchajcie, zdecydowanie jest to gra, której nie polecam granie w nocy na włączonych słuchawkach, bo miejscami to można mieć pory pełne. Nie jest to straszenie w taki prymitywny sposób, gdzie nie wiem, wyskoczy na Was potwór albo coś takiego, ale jest to bardziej powiązane z jakimiś niepokojącymi dźwiękami, z jakąś niepokojącą muzyką, jakimiś coś słyszycie gdzieś tam kątem ucha, jakiś krzyk nagle i wierzcie mi, że miejscami to potrafi to zerwać po prostu z krzesła, że wbijecie się głową w sufit i wcale nie oszukuję. Silent Hill pomimo lat nadal potrafi nieziemsko straszyć. Zresztą chyba jest to uważane za jedną z najstraszniejszych gier. Fantastyczne dźwięki, szczególnie elementy, które sprawiają, że wiemy, że w pobliżu jest potwór, czyli nasze takie radio przenośne małe, które zaczyna w tym momencie szumieć i wiemy, że już gdzieś tutaj jest przeciwnik, który się na nas szykuje, także jest to naprawdę doskonale pomyślana i doskonale zaprojektowana gra. Słuchajcie, no właśnie, czy grać? Zdecydowanie zagrajcie w Silent Hilla, jeżeli podobał Wam się tam Slender czy inne tego typu pierdoły typu indie. Silent Hill jest grą, na której większość tych gier się wzorowało i Silent Hill jest naprawdę, pomimo upływu lat, nie odrzuca graficznie, nadal grafika jest dobra, nie jest super, to nie jest, nie wiem, The Last of Us, czy Far Cry 3, czy Splinter Cell, ale naprawdę, które całkowicie nie pasują do serii Silent Hill, są to takie zakończenia śmiechowe, nie będę Wam zdradzał tajemnicy, ale są strasznie głupie i mam nadzieję, że grając Silent Hilla, no za pierwszym razem nie traficie na to jedno z tych durnych zakończeń, bo po prostu psuje to cały klimat, ale naprawdę gra bardzo dorosła, bardzo taka, powiem Wam szczerze, że to jest taka gra, szukam słowa, taka dostojna, gdzie jakby zanurzamy się w ten klimat. Gra jest bardzo nieśpieszna, jest bardzo powolna, tak? Bohater nie lata jak, nie wiem, postać w Saints Row 4, tylko powoli jakby sobie biega, jest tak nieśpiesznie się w to gra po prostu. Rozwiązuje się zagadki, ogląda się te filmy, ruchy kamery są bardzo takie długie, takie można powiedzieć monotonne w pewien sposób, ale naprawdę to się sprawdza. To wszystko buduje niesamowity klimat. Także zapraszam Was do zapoznania się z Silent Hillem i spróbowania rozwiązania zagadki żony Jamesa Sunderlanda. No i oczywiście grajcie przede wszystkim na słuchawkach i w nocy. I najlepiej jak jesteście sami w domu. Wierzcie mi, że ja już sobie szykuję, żona wiem, że niedługo wyjeżdża w delegację, będzie we wrześniu gdzieś w delegacji. Zamierzam zrobić, to było grane o Silent Hillu właśnie trójce i to zamierzam zrobić sam w nocy na słuchawkach, aby lepiej wczuć się w ten klimat i żeby bardziej doznać tych wszystkich koszmarów, które nękają głównych bohaterów. Także zapraszam Was do zapoznania się z kultową grą Silent Hill 2 w wersji na PC, pamiętajcie. Nie grajcie w wersji na PlayStation. A, jeszcze nie wspomniałem o jednej rzeczy, ponieważ oprócz tej wersji, którą pokazałem, wyszła też wersja Director Cut. Różniła się ona tym, że były troszkę w innych miejscach pomieszczane zagadki i przedmioty, aczkolwiek nie grałem w nią, nie grałem w Direct Cut, więc nie wiem dokładnie, czym tam się te wszystkie różnice objawiają. Direct Cut wyszedł w wersji na PlayStation i na PC-ta. Niemniej jednak
może jest lepsza, ciężko mi powiedzieć. Wiem, że jest do kupienia na Allegro. Jakiś gościu desperat wystawił na Allegro tą wersję Direct Cut za 1000 zł. Powodzenia. Niemniej jednak, jeżeli macie możliwość zapoznania się z Direct Cut, nie mówię, żebyście nie zapoznawali się, bo może to jest lepsza część niż zwykła dwójka, także myślę, że historia jest taka sama i może w tej części właśnie Direct Cut jest ona troszkę bardziej rozszerzona, także lepiej chyba zapoznać się z wersją rozszerzoną niż podstawową, na pewno straszy tak samo. No i to tyle. Mam nadzieję, że namówiłem Was na wycieczkę do miasteczka Silent Hill. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!